Dobry dzień, można do zamówienia. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Dzień dobry, chciałem zapytać o herbatę, jakąś sypaną mają Państwo z McCafe? Zielona, indywidualna, jabłkowo-orientalna, owocowa, korzenne i wyglądowa. Okej, to ja mógłbym poprosić wszystkie? Chce Pan jedną herbatę, tak? Nie, po jednej z każdej. Co? Dalej płaci Pan kwotę normalnej herbaty, czyli 6,70. No tak, będzie 6 smaków różnych jest, tak? Rozumiem? Tak, No, to 6 herbat poproszę, każdą inną. jasne. I dawać wrzątek też, czy bez? Czy same torebki i jeden wrzątek? Nie, no 6 kubków, 6 wrzątków i 6 herbat. I 6 wszystkich, tak? Znaczy po jednej z każdej. No tak. 40 zł 20 groszy nasze zakupy w McCafe. Dokładnie 6,70 sztuka, 6 herbat. Każda inna, każda w kubku po 300 ml, każda w torebce, zapakowana w folii i każda z dużą ilością cukru, mimo że nie chcieliśmy. Zaparzyliśmy 6 Mac herbat z McCafe zgodnie z Mac zaleceniami Mac producenta i co się rzuca na pierwszy rzut oka w oczy? Przede wszystkim to tak, no jest to ekspresowa herbata, ale jak widzicie ta torebka jest jakaś taka fajniejsza. Nie wiem, czy to jest naturalne tworzywo, tkanina, czy to jest jakiś syntetyk. Wygląda jak syntetyk, no? Nie sprawdzaliśmy. Ale zaszyte ładnie, taki pleciony sznureczek. Tutaj jest jak to parzyć, w sensie czas, właśnie na tej karteczce. I to jest wygodne, bo to wystaje z kubka i widzimy, że trzeba już wyjąć. Także fajny pomysł. Herbata. Na pewno nie jest to taka zwykła ekspresówka, zwykły dust, zwykły pył, bo widać tutaj liście, całkiem spore jak na herbatę torebkową. Spójrzcie na zieloną, tutaj to bardziej widać. No, niczego sobie, jeśli tak chodzi o wizualne aspekty, to ok, wygląda porządnie. Zapachy też całkiem fajne, nie czuć jakichś takich bardzo nachalnych, syntetycznych aromatów, tylko tak, no pachnie tym, co powinno. Minusy teraz, uwaga. Po pierwsze, nie ma polskiego opisu, tylko jest po niemiecku i po angielsku. A po drugie, w tym opisie i tak nic nie ma, bo jest napisane, że to no, po prostu opis, a nie skład. Ja bym chciał wiedzieć, co jest w środku, bo tutaj o ile Earl Grey to Earl Grey, ale na przykład mamy tutaj jakąś mieszaninę, która w wolnym tłumaczeniu to będą letnie owoce. No i w składzie jest tu tylko napisane, że jest to mieszanka czarnej porzeczki z jabłkiem. Tymczasem kiedy na to patrzę, to już po samym tym barszczu widzę, że jest tu hibiskus, niewymieniony. Poza tym są tu jakieś zielone listki. Nie wiem, co to jest. Nie napisano, czy to yerba, czy herbata zielona, czy co to za zioło w ogóle, no bo jakieś zioło. No troszeczkę jestem rozczarowany. Co do samego parzenia, to zwróćcie uwagę, że dostaliśmy wrzątki i osobno herbaty, a herbaty są różne. No i o ile właściwie wszystkie się parzą wrzątkiem, to zielona herbata również ma być wrzątkiem zaparzona. To jest ciekawe, bo no, na pewno zauważyliście, że ekspresówki ze sklepu, jak są zielone, to i tak niby to parzy się je wrzątkiem, ale no, zwróćmy uwagę na to, że tu są duże liście ładne, więc no, czy na pewno, bardzo jestem ciekaw, czy to się nie przeparzyło. Pierwszy Earl Grey. No właśnie trochę rozczarowujący zapach, no bo pachnie herbatą po prostu, a nie bergamotką, nie Earl Greyem. Smakuje jak czarna herbata, wygląda jak czarna herbata, ale zamiast bergamotki wyczuwam jakby melisę, jakby jakaś taka ziołowa nuta. Gdzieś tam, jak sobie mocą imaginacji i wytężenia języka gdzieś wyobrazić tę bergamotkę, to ją czuć. Rzeczywiście gdzieś tam ona jest, ale no nie, ja wolę jednak Earl Greya, bardziej aromatycznego, ale właśnie ta dziwna nuta jakaś ziołowa nie podoba mi się. Jest to herbata poprawna, czarna, no smaczna nawet. Jeśli chodzi o Earl Greya, to piłem lepsze. Nie jest to najlepszy Earl Grey. Gdzieś tam naprawdę w tle jest ta nuta bergamoty, bardzo delikatna. No i wyczuwa się jakieś dziwne zioła, jak mieszanka czarnej herbaty z ziołami, zwłaszcza z melisą.
letnie owoce, czyli czarna porzeczka i jabłko. Plus masa innych rzeczy. Pachnie już no jak taka owocowa herbatka ze sklepu, szczerze mówiąc. No nie, bardzo przewidywalny smak. Kwaśne, hibiskusowo-kwaśne. Smakuje porzeczką rzeczywiście, ale bardziej mi to przypomina taki porzeczkowy sok z kartonika ze sklepu niż powiedzmy jakieś suszone porzeczki czy w ogóle świeże. Generalnie smakuje to jak każda mieszanka owocowa z hibiskusem z supermarketu, więc nie jest to coś szczególnego. Korzenna i kardamon i chili oraz czarna herbata. No i tyle o tym wiemy. No, kiedy patrzymy tu, to widzimy, że jest tu pewnie znów czegoś więcej niż sam kardamon i chili, bo no jest tu dużo jakichś rzeczy w tej torebce. No, mniejsza. Zapach przyjemnie korzenny, przypomina masalę, taką indyjską herbatę narodową. No, kardamon, ale w masali jest jeszcze imbir, jest cynamon, są goździki. No jest to taka masalowa mieszanina, ale bardziej pachnie niż smakuje. Czarna herbata, taka całkiem fajna. Chili jest na pewno, bo po przełknięciu pojawia się pikantność, takie palenie wręcz w gardle. Nie jakieś takie straszne, nie przerażające, ale myślę, że mógłbym się tym rozgrzewać w jakieś takie ponure dni. Naprawdę, no, jest chili, zdecydowanie jest chili. Jest to strawa. Wiecie co? Niezła. Nie wiem, na ile te korzenie tam są skomponowane, ale no, nie przypomina to dokładnie masali. Tam no, nie ma chili w masali jednak. Jest to pikantna, korzenna herbata i fajna. No, myślę, że jest ok. Orientalne jabłuszko. Turecka jakoby, tradycyjna kompozycja ze świeżym, owocowym smakiem. Ale spójrzcie, no jest tu jabłuszko, jakiejś takiej drobnej kosteczce, ale są inne rzeczy, różne rzeczy i znowu jakieś listki. Czym są te listki? To ja jestem strasznie ciekaw, co to są za listki, bo to jest... No wygląda nawet kształtem trochę yerba mate przypomina, ale na pewno nie jest to yerba mate, co by robiła tu yerba mate. Kwaśnawe jabłuszko. Generalnie napar jest taki jaśniutki, żółciutki, więc no herbaty tam raczej nie ma. A przypomina mi to troszeczkę taki klimat szarlotkowy. Jeżeli już jesteśmy w sumie przy producencie tej herbaty, to te ich ciasteczka jabłkowe, to jest trochę ta nutka, to tak jakoś mi się to kojarzy. Nie słodziłbym, to jest całkiem takie... Pierwsza nuta jest taka kwaśnawa, ale zaraz się gubi, jest to takie przyjemne. Teraz najciekawsze, zielona herbata. Herbata zielona, która była parzona wrzątkiem, nazywa się Passion. I jest tutaj zielona herbata z aromatami owocowymi. No a co widzimy? Nie wiem, co tu jest. Nie wiadomo, co jest w środku, bo nie napisano. A po tym widzę tutaj jakieś dodatki, strzępki czegoś. Przyjrzyjcie się. Takie jakby płatki. No co do zapachu, no jest taka no rzeczywiście nutka owocowa, nutka kwiatowa i nutka zielonej herbaty. No nie przeparzyło się. To jest przedziwne, ale parzone wrzątkiem, liście całkiem spore, a nie jest gorzka, nie jest cierpka. Taka to po prostu zielona herbata. I to ani dobra, ani zła. Taka powiedzmy przeciętna półka. No jak na nie wiem, jakieś warunki marketowe, czy nawet restauracje. No zauważcie, że jak idziecie do restauracji, zamawiacie sobie herbatę, o ile już jest zielona jakaś w ofercie, to najczęściej dostajecie właśnie jakąś zieloną ekspresówkę jakiejś wiodącej firmy, prawda, w jakichś takich drewnianych skrzynkach. No, to jest ten kaliber. Na dobrą sprawę można by się spodziewać czegoś gorszego, bo no, jednak nie jest to herbaciarnia, żeby oczekiwać naprawdę wykwintnej herbaty. Jest to taka sobie zielona. Nie no, słuchajcie, tak ogólnie to tak, no, aromaty nie. Ta marakuja mi się tu nie podoba, w ogóle te aromaty mi się tu nie podobają, ale sama zielona herbata zaskakująco dobra i zaskakująco nieprzeparzona, więc okej. Jeśli macie ochotę na zieloną herbatę do burgera, to nie jest to zły wybór jakiś bardzo. Ostatnia, która szczególnie również budzi moją ciekawość, bo jest to English Breakfast Tea. Co ciekawe, napisano tutaj, że jest to po prostu Ceylon z późnoletniego zbioru. Napar jest intensywnie ciemny, wręcz taki nawet za ciemny moim zdaniem, ale no, wygląda na mocny. No, pachnie czarną herbatą intensywnie. Powiem wam, że po tym kolorze
No i po tym parzeniu, bo to jednak parzyliśmy przeszło 3 minuty, to spodziewałem się czegoś mocniejszego. Nie jest cierpka, nie jest gorzka, nie jest przeparzona, jest aromatyczna, jak czarna herbata, ale no dziwnie. Spodziewałem się, że naprawdę będzie garbowała język, że to będzie coś jakiegoś przesadnie intensywnego. Taka sobie delikatna nuta, no nie jest zła. Myślę, że gdyby ją dosłodzić, wiadomo, no English Breakfast właśnie po to jest, żeby była mocna, żeby można dodawać dodatków różnych, ale przywykłem do mocniejszych English Breakfast. Gdyby tutaj dać mleka i cukru po angielsku, to taka bawarka wyszłaby dość słabawa w mojej opinii. Kolor może i by rzeczywiście został, bo jest bardzo mocno zaparzona, jakby, jeśli chodzi o intensywność naparu, ale czuję, że łatwo byłoby ją zabić. Podsumowując test 6 herbat z McCafe, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Na wiele sposobów jestem zaskoczony. Po pierwsze, w mojej opinii najlepsza jest ta korzenna, spiced chai. Przyjemnie, aromatycznie pachnie, korzeniami, jest rozgrzewająca i dodatek tego chili jest moim zdaniem fajnym pomysłem. Naprawdę rzadko się trafia taka mieszanka. Nie piłem jeszcze takiej herbaty, żeby miał takie chili z tyłu. Bardziej mi się to kojarzy z czekoladą na gorąco. Ja tak lubię czekolady na gorąco z chili. Jeżeli lubicie te smaki, to jest to. Ja jeszcze spróbuję z mlekiem, z cukrem, tak wyobrażam to sobie. Także to jest najfajniejsze. Chociaż nie mogę powiedzieć, że jest to jakiś super herbata, ale w kategorii, no wiecie, McDrive, jesteśmy gdzieś w trasie, daleko, głodni, tutaj przy autostradzie, McDrive, zajeżdżamy, mamy ochotę się napić, rozgrzać, to jest super. To nie jest tak, że wpadamy do McDonalda, żeby się napić jakiejś wykwintnej, wypasionej herbaty. No wiadomo, też nie oczekujmy od nich tyle, poza tym oni też jakby, no nie w tę stronę idą. No to jest naprawdę, jak na McDonald's, moim zdaniem, fajna herbata i już wiem, co w trasie ewentualnie mógłbym sobie pijać. Natomiast Patryk stwierdził, że najbardziej smakuje mu ta jabłuszkowa. Także no, Patryk poleca. No, jabłuszko jest wyraźne, jabłuszko jest fajne, Patrykowi smakuje, bardzo proszę. Najgorsza, moim zdaniem, ta druga owocówka z hibiskusem, te letnie owoce, to coś z tą porzeczką. To takie kwaśne, pachnące jak kartonik z sokiem i zestawiające ten dziwaczny posmak w ustach. Nie. To moim zdaniem odpada, naprawdę, jeżeli będę miał na coś takiego ochotę, to naprawdę kupię najniższą półkę gdzieś tam w markecie i powinienem dostać coś mniej więcej tego kalibru. No, podejrzewam, że to trzeba słodzić. No, Patryka najbardziej rozczarowuje breakfast. Słabiutki, no, słabiutki, delikatniutki, chociaż no jako herbata czarna, no to taki okej, nie? Ale słaby. No rzeczywiście cienizna, no jeśli pijacie Englisha, to nie spodziewajcie się, że to jest English. No jest to po prostu czarna herbata, ciepła, fajna taka, wiecie, w trasie. To tyle. Powiedzcie nam teraz, co Wam najbardziej smakuje. Na pewno piliście, kosztowaliście, może macie jakieś swoje typy, może używacie całego tego cukru i jest fajniejsze. Piszcie do nas koniecznie, jesteśmy bardzo ciekawi. No i do zobaczenia na czajnikowy.pl.